fancy take you and you wake up and make love. Dobrze, zapraszam Państwa do zabrania, do tego, żebyście Państwo usiedli. I zaczynamy. Ladies and gentlemen, if we may ask you to take your seats and we'll start. Szanowni Państwo, nazywam się Anna Wnukowska i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie podsumowujące udział Polski, w tym Dolnego Śląska, w wystawie światowej Expo 2020 Dubaj. Chciałabym Państwa serdecznie powitać w imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia. Chciałabym przekazać głos przedstawicielowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pani Marcie Zielińskiej. Zapraszam, pani Marto. Ladies and gentlemen, my name is Anna Wnukowska and I would like to welcome you on the meeting summarizing the Polish and Lower Silesians' participation in Expo 2020 in Dubai. And we will be hearing some speeches by the representatives of Polish Investment and Trade Agency, as well as the Marshal's Office of Lower Silesia and the representatives of the Wrocław municipality. So first to take the floor is Ms. Marta Zielińska, representative of the Polish Investment and Trade Agency. Dzień dobry Państwu. Mam dziś ogromny zaszczyt spotkać się z Państwem. Przede wszystkim chciałabym przywitać wszystkich Państwa w imieniu Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020, pana Adriana Malinowskiego. Ladies and gentlemen, good morning, and it's a great honor to meet you and greet you here. First of all, I would like to send the warmest greetings of the board of the Polish Trade and Investment and Trade Agency and the General Commissioner for the Expo exhibition, Mr. Adrian Malinowski. Szanowni Państwo, nazwałam tę moją rolę zaszczytną nie bez przyczyny, ponieważ dane jest mi mówić dzisiaj o wielkim sukcesie Polski na Expo 2020. I said it's an honor because it is really an honor to speak about a great success of Poland on the Expo 2020 exhibition. Doskonale wiedzieliśmy, jakich gości spodziewać się, ilu i skąd gości mamy spodziewać się na Expo. Wszyscy zapewne wiemy, że wystawy Expo są to największe promocyjne wydarzenia gospodarcze. Jednak mając świadomość, jak wielowymiarowy będzie potencjał zwiedzających wystawę Expo, fakt, że przybędzie na Expo 70% zwiedzających, którzy przybędą na Expo, stanowić będą goście z zagranicy, natomiast pozostałe 30% stanowić goście lokalni, wiedzieliśmy, że musimy naszą narrację zbudować wielowymiarowo, w sposób, który pozwoli na dotarcie do każdego ze zwiedzających, niezależnie od kraju, wieku i profilu statusu, który prezentuje.
We knew well how many guests we are about to expect, from where and when exactly are they going to visit us, since Expo is the biggest promotional economic event in the world. We knew that the guests that will visit us will be varied. We knew that 70% of them will be international, the rest will be local from the United Arab Emirates. We knew, therefore, that the narrative we're going to create does have to be multi-layered, and it will have to reach all the visitors regardless of their origins, of their age and of their background. Szanowni Państwo, jesteśmy dziś przekonani, że nam się to udało, ponieważ każdy ze zwiedzających, a zwiedzających było ponad 1,5 miliona, wyszedł z pewnością z pawilonu Polski z przekonaniem, że Polska jest krajem, w którym warto inwestować, który warto odwiedzić, w którym również warto podjąć studia. And I think that I can say that we've achieved success because each of over 1.5 million visitors in the Polish pavilion left it with the knowledge that Poland is a country worth investing, worth visiting and worth studying in. Realizowaliśmy nasz program za sprawą, rzecz jasna, pawilonu Polski, ale również ponad 1000 wydarzeń towarzyszących, które zorganizowaliśmy w naszym pawilonie. We've implemented and realized our agenda through the Polish pavilion, but also within over 1,000 extra additional events that we've implemented as well during the Expo. Wśród tych właśnie wydarzeń było chociażby mnóstwo koncertów wokalnych, koncertów tanecznych, ponad 180 warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych zwiedzających Expo. Natomiast to, co wpisało się na stałe w życie polskiego pawilonu i z czym byliśmy zacnie kojarzeni wśród zwiedzających, były recitale muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu laureatów konkursu chopinowskiego. Odbyło się ich w pawilonie polskim ponad 400. Among the extra activities we've organized were concerts, dancing, singing events. We have organized over 180 events for children, for the youngest visitors. And I think we have been remembered as well, and the best remembered by the concerts of Frédéric Chopin music that were conducted by the laureates of the Chopin competition. And those concerts were over 400. Szanowni Państwo, jak powiedziałam, wystawy Expo są to największe promocyjne wydarzenia gospodarcze. Zatem osią naszej narracji siłą rzeczy był program gospodarczy. W ramach owego programu przygotowaliśmy szerokie, najszersze z możliwych spektrum form promocji polskich przedsiębiorców. Wszak taki jest cel działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, byśmy wspierali polski biznes. Zatem zależało nam bardzo na tym, by wesprzeć polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki arabskie oraz rynki afrykańskie. Kolejna rzecz to to, że bardzo chcieliśmy poszerzyć kontakty i relacje Polski z krajami arabskimi oraz afrykańskimi. So, as I said, Expo is the greatest economic event in the world. So our agenda, therefore, was based on economic events, and we have tried to prepare as broad as possible spectrum of different activities, of different events, since this is the main activity of our agency. We worked very hard to connect as many Polish businesses as possible with the possible Arab or African partners, and to get to know for the Arabic and African countries to get to know as many Polish companies as possible. Szanowni Państwo, liczby mówią same za siebie. Ponad 2,5 tysiąca polskich przedsiębiorców skorzystało z możliwości, jakie daliśmy. Wśród nich 33 firmy skorzystały z możliwości programu partnerskiego. Ponad 300 firm skorzystało z dofinansowania w ramach programu Go to Brand. W polskim pawilonie, jak również poza nim, odbyło się około 700 rozmów między przedsiębiorcami. Ladies and gentlemen, the numbers speak for themselves. Over
2,500 businesses, Polish businesses, used the opportunity of taking part in the exhibition. 33 companies took part in the partnership program. Over 300 companies used the subsidy from the Go to Brands grant, and there have been 700 talks, business talks. I wreszcie w pawilonie polskim odbyło się ponad 20 konferencji branżowych oraz zorganizowaliśmy około 20 misji gospodarczych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Last but not least, in our pavilion there have been over 20 industry conferences, and we have organized, again, over 20 economic missions. Szanowni Państwo, to z pewnością niekwestionowany sukces, ale jak wiemy, za sukcesem zawsze stoją ludzie. Ideą działalności naszej agencji jest wspieranie przedsiębiorców i przede wszystkim współpraca z partnerami. Nie udałby nam się ten sukces, gdyby nie właśnie wspaniała współpraca z partnerami, których było mnóstwo. Partnerami strategicznymi obecności Polski na Expo był Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz PKN Orlen. Of course, any success, success has a lot of parents, as they say, so our success would not have been possible without these wonderful, great partners, since our idea is to support businesses, but also cooperate with our long-standing partners. These wonderful partners, strategic partners, were Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Linie Lotnicze LOT and PKN Orlen. Współpracowaliśmy również ze środowiskiem akademickim. Około 24 uczelni zaangażowało się w program promocji na Expo. Obsługę pawilonu Polski stanowili studenci 6 polskich uczelni, którzy realizowali praktyki zagraniczne w pawilonie Polski. We've also cooperated with more than 24 Polish universities, and the Polish pavilion was actually serviced by the students from 6 Polish universities that had the possibility of fulfilling their apprenticeship and their practical experience there. I wreszcie, proszę Państwa, nasi partnerzy instytucjonalni, wśród których z wielkimi honorami traktujemy program regionalny realizowany we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Na Expo zaprezentowało się 9 regionów oraz miasto Łódź. And finally, our institutional partners with whom we implement our regional program. Within this cooperation, we've had the pleasure of cooperating with 9 regional representatives, namely the marshal's offices, and 1 municipality, the city of Łódź. Szanowni Państwo, hasłem polskiej obecności na Expo było Polska, kreatywność inspirowana naturą. Naszą nieprzewidywalność, kreatywność, zmienność, pomysłowość prezentowaliśmy również za sprawą 20 wystaw czasowych zaprezentowanych w pawilonie polskim, wśród których ogromną część stanowiły właśnie wystawy regionalne. Poland has been in the Expo under the slogan Poland Creativity Inspired by Nature, and we have tried to show this creativity, unpredictability, variety in the Polish country by 20 temporary exhibitions organized within the pavilion. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym podziękować w imieniu Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i pana komisarza za współpracę wszystkim partnerom. A jesteśmy, proszę Państwa, dziś tutaj nie bez przyczyny, właśnie na Dolnym Śląsku, bo jak wynika z informacji, było z nami 9 regionów, więc pytanie, dlaczego jesteśmy na Dolnym Śląsku? Dolny Śląsk był w najważniejszym dla obecności Polski na Expo terminie. I would like to thank all those regional partners on behalf of the board of my agency and the commissioner. But we're here for a reason here in Lower Silesia. I mentioned 9 regional partners, and Lower Silesia was one of the most important and in the most important dates of the Polish participation in Expo. Termin ten bowiem obejmował Narodowy Dzień Polski, który zorganizowaliśmy 7 grudnia, ale przede wszystkim bardzo ważne wydarzenie gospodarcze, ponieważ w ramach naszej obecności na Expo zrealizowaliśmy 2 fora gospodarcze. Pierwsze polsko-arabskie właśnie w grudniu, 6 grudnia w trakcie Tygodnia Dolnego Śląska, natomiast kolejne polsko-afrykańskie 28 marca.
And then the important date was the International Polish Day, which we organized on the 7th of December, during the Lower Silesian Week. And also during the same week was one of the most important events that we've organized within our presence in Expo, namely one of the two economic forums, a Polish-Arab forum that was also that took place within this week. The second was Polish-African forum that took place on the 28th of March. Nie bez przyczyny o tych forach gospodarczych wspominam właśnie w tej chwili, ponieważ właśnie ten wątek gospodarczy powinien być owym, który wybrzmiewa tutaj najczęściej i wiemy, że jeżeli chodzi o region Dolnego Śląska, to również w ramach tego bardzo ciekawie przygotowanego tygodnia, o którym Państwo za chwilę na pewno więcej usłyszycie, bardzo ważną część, kluczową, stanowił program promocji gospodarczej. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim partnerom, dziękujemy za gościnność również dziś, ponieważ musicie Państwo wiedzieć, że w dzisiejszej konferencji uczestniczą nasi goście ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 8 dziennikarzy, którzy towarzyszyli nam podczas 6 miesięcy Expo, a teraz przyjechali do Polski w ramach misji gospodarczej, by przekonać się, że wszystko, o czym mówiliśmy, jest wiarygodne. Mało tego, już skądinąd wiemy, że wiedzą doskonale, że oferta Polski prezentowana w Dubaju jest tylko małą częścią w porównaniu z tym, co posiadamy naprawdę. So economic activities were, of course, one of the most important, and I think the fruit that we are going to see will also be of economic nature, and these will also be very beneficial for the region of Lower Silesia also. So we would like to thank all the partners. We would like to thank for the hospitality of also today, because we are hosting, well, Lower Silesia is hosting not only the Polish Investment and Trade Agency, but also 8 journalists from the United Arab Emirates who first spent with us 6 months documenting our activities during Expo, and then came with us to Poland to see if we were speaking the truth, namely if we are reliable and credible. And I hope and I believe that they have been convinced already that Poland has a lot more to offer than just the offer presented during the Expo. Szanowni Państwo, Expo to najlepsza okazja, by budować relacje, by podpisywać kontrakty, by się zaprzyjaźniać. Jednym z pomysłów naszych na to, by budować relacje z pawilonami innych uczestników, była wspaniała, przepiękna kampania Together. Myślę, że będzie to swojego rodzaju niespodzianką również dla naszych gospodarzy, ponieważ chcielibyśmy powiedzieć Państwu, że 11 pawilonów uczestników zostało obdarowanych pięknymi, ekskluzywnymi prezentami, które mają na zawsze kojarzyć się z Polską i z przyjaźniami, które zawarliśmy. I kilka z tych prezentów zostało wykonanych na Dolnym Śląsku. Współpracowały z nami zatem zakłady Bolesławiec, które przygotowały prezenty dla pawilonu Nigerii i Korei, ale również artysta lokalny, pan Oskar Zięta, który był obecny w naszym pawilonie również za sprawą swoich dzieł w ramach Polskiego Stołu, przygotował piękny prezent dla pawilonu gospodarzy, tyle że nie narodowego, ale pawilonu Mobility. And well, Expo is the great opportunity to build relations, to find new friends, and one of the idea that was supposed to fulfill this great endeavor was the Together project. And it might surprise some of you, even if you're from Lower Silesia, that 11 pavilions were given great gifts by the Polish pavilion, and few of these gifts were produced and made in Lower Silesia. Namely, some of these gifts came from the ceramics factory in Bolesławiec, gifts for Nigeria and Korea pavilions, and then one of the pavilion for the hosts of Expo, just not the main pavilion, but the mobility pavilion, was prepared by an artist, by Mr. Oskar Zięta, who came there with us. Mam nadzieję, że film, który za chwileczkę pokażemy, przyniesie Państwu dumę. Gratulujemy artysty z Dolnego Śląska. Tak, z Dolnego. And I hope the video you're going to see in a moment will fill you with pride that we have such great and talented people here in Lower Silesia. Thank you.
Za to również dziękujemy regionowi Dolnego Śląska. Szanowni Państwo, w tym miejscu, zanim zaprezentujemy film podsumowujący obecność Dolnego Śląska i poproszę również przedstawicieli regionu, miasta o powiedzenie kilku słów, chciałabym również serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym. Mówiłam już o partnerach. Chciałabym bardzo podziękować w imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu również wszystkim przedsiębiorcom, partnerom instytucjonalnym. I chciałabym również z tego miejsca podziękować zespołowi Expo zaangażowanemu w przygotowanie i realizację tego programu. Natomiast, Szanowni Państwo, dziękujemy za ten wspaniały tydzień, za przepiękny program, który zainteresował mnóstwo zwiedzających, a nie było to łatwe, dlatego że okoliczności Dnia Narodowego i Forum Gospodarczego są ogromnym wyzwaniem i niezmiernie zobowiązują. I Dolny Śląsk zrobił to najlepiej, jak mogliśmy sobie to wyobrazić. Bardzo serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim chcielibyśmy również podziękować za fakt, że Urząd Marszałkowski, który jest naszym bezpośrednim partnerem, podjął zakończoną wspaniałym sukcesem współpracę również z partnerami lokalnymi. Bardzo serdecznie dziękujemy również Urzędowi Miasta Wrocławia oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie programu promocji gospodarczej. Zapraszam zatem do podsumowania. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ladies and gentlemen, there are some few more thank yous I would like to share with you before we give the floor to the representatives of local and regional and municipal authorities, and then we'll see the video summarizing the Polish and Lower Silesian presence on the Expo. So I thanked all the partners, and on behalf of my agency, I would like to also thank all the businesses, all the institutions, and the whole Expo team that participated in organizing this great event. I would like to thank Lower Silesia for the great week, for the beautiful program, very attractive, and it was not easy to attract so many visitors as you did, because these were, the week was really packed with other events, but you did as best as you could. You exceeded our expectations, and I would like to thank the Marshal's Office for that, for engaging local partners. I would also like to thank municipality for promoting all the economic endeavors that the region and the city has to offer. Thank you very much. Tematem przewodnim polskiego pawilonu jest Polska inspirowana naturą, również Dolny Śląsk inspirowany naturą. Mówimy o wodzie w jej różnych stanach skupienia, o tym, jak bardzo jest ważna i potrzebna, szczególnie teraz, kiedy problemy globalnego ocieplenia są tak ważne i przez wszystkich analizowane. Chcemy tutaj pokazać, z czego słynie region. Jest tutaj ceramika bolesławiecka, są elementy miedzi, są elementy związane z kryształem, ale nie tylko. Pokazujemy ekologię, pokazujemy najważniejszą część jej wodę. Przy użyciu tableta możemy narysować dowolny kształt, który następnie zostanie wyświetlony przez naszą drukarkę. Także Hydropolis, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie, przyjechało do Dubaju z drukarką wodną. Ona powstała z tego względu, że w samym Hydropolis we Wrocławiu znajduje się niemal identyczna, ale różni ją przede wszystkim to, że ma ponad 46,5 metra długości. Jest to najdłuższa tego typu konstrukcja w całej Europie i drugie miejsce na całym świecie. Możliwości, które daje wirtualna rzeczywistość, są nieograniczone i dzięki nim jesteśmy w stanie w Dubaju pokazać dzięki maszynie HoloLens piękne dolnośląskie obiekty, które są w stanie zachwycić każdego. Można na warsztatach z ceramiki swoją własną ceramikę sobie stworzyć i ozdobić według tych wzorków, z których Bolesławiec słynie. Mam nadzieję, że każdy, kto odwiedzi polski pawilon i stoisko Dolnego Śląska, wyjdzie od nas z chęcią taką, żeby się wybrać do Polski i żeby zobaczyć więcej, bo mamy się czym chwalić, mamy co pokazać. It's fun and I like doing the Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, pana Bartłomieja Kubicza, dyrektora Wydziału Promocji. I would like to now invite Mr. Bartłomiej Kubicz, a representative of the Marshal's Office and the director of the Promotion Department. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w stolicy naszego regionu, Dolnego Śląska.
Ladies and gentlemen, welcome. It's a great pleasure to host all of you here in the capital of Lower Silesia. Dzięki Expo 2020 Dubaj mieliśmy szansę zaprezentowania regionu, co dało nam naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o wizerunek oraz tematy gospodarcze. And thanks to Expo 2020, we had the chance to present the region, which gave us a great opportunity both in terms of image and economy. W trakcie Expo prezentowaliśmy właśnie połączenie natury, inspirację naturą. Tutaj za chwileczkę puścimy filmik. Natomiast chciałbym tu podziękować właśnie Hydropolis bardzo mocno za wspólną pracę z Urzędem Marszałkowskim oraz Wrocławiowi, za to, że udało nam się wspólnie pokazać nasz region Dolnego Śląska w tak cudowny sposób. And during Expo, we have presented projects and ideas inspired by nature. And to prove that, we'll show you a video in a moment. But first, I would like to thank Hydropolis and the city of Wrocław for cooperating with us in a great way, allowing us to show our region in a wonderful way. Tak jak wspomniała już pani Marta, dzięki wspaniałemu czasu, który spędziliśmy, tak naprawdę datom, które uzyskaliśmy dzięki współpracy z Pajchem, mieliśmy możliwość i świętować razem z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 50. rocznicę powstania, jak właśnie Dzień Narodowy. To dzięki tym dwóm datom sądzę, że mieliśmy szansę dodatkowo wybrzmieć jako region. As Ms. Zielińska mentioned, we've been given a great time window to showcase our region. Along with the Polish Investment and Trade Agency, we had the pleasure of organizing events during the celebrations of the 50th anniversary of creation of the United Arab Emirates and the National Day as well, which gave us a lot of special opportunities. Już w trakcie właśnie naszej wizyty rozmawialiśmy o przyjeździe tutaj naszych gości i bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić jakby do końca to i że Państwo, dziennikarze, będą mieli szansę zobaczyć nasz piękny region. Mam nadzieję, że w tak krótkim czasie, tylko 2 dni, zainspirujemy Państwa do powrotu. During our visit already, we discussed with UAE this site visit that we are witnessing right now. I'm very happy that we finalized it and we can host the journalists today here. Hopefully, we know that 2 days is really short time for you, so we hope that this is just going to be a trailer that will convince you to come again. Państwa zapraszam teraz serdecznie na ten urywek naszej wystawy, który robił ogromne wrażenie i życzę miłego oglądania. So enjoy the video, you'll see a fragment of the exhibition that was really astonishing. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Teraz przed Państwem pan Krzysztof Chodun, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą. Ladies and gentlemen, now Mr. Krzysztof Hodun will take the floor, Director of the International Cooperation Department in the Marshal's Office. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witamy na Dolnym Śląsku. Ja będę miał przyjemność podsumować tą bardziej gospodarczą część naszego udziału w Expo, mianowicie część, która była organizowana w ramach projektu Going Global Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza. Ladies and gentlemen, welcome in the Lower Silesia. I will have the pleasure of summarizing the economic part of our exhibition, the part that was focused around Going Global project. Tak jak wspomniałem i tak jak było powiedziane, jednym z elementów naszej promocji, do którego przykładaliśmy bardzo dużą uwagę, było umożliwienie przedsiębiorcom z Dolnego Śląska, mikro, małym i średnim przedsiębiorcom poznanie rynków arabskich, poznanie rynku ZEA i tak naprawdę umożliwienie im potencjalnego wejścia na ten rynek, poznania nowych partnerów i nowych kontaktów biznesowych. As it was mentioned, one of the elements of our promotion activities was giving the chance for the small, medium enterprises and micro enterprises of learning the Arab Emirates market, learning about the business environment there and getting a chance to get some new business relations. W ramach naszego projektu ponad 20 przedsiębiorców z Dolnego Śląska zostało zabranych na misję gospodarczą, w ramach której zorganizowaliśmy ponad 50 spotkań B2B i B2C. Within this project, over 20 Polish businesses, Lower Silesian businesses, were taken on an economic mission within which we had over 50 B2B and B2C meetings. Zorganizowaliśmy również nasze flagowe wydarzenie, konferencję prezentacyjno-promocyjną regionu Wieczór Dolnośląski, który zgromadził ponad 200 przedstawicieli zarówno z ZEA, jak i z innych krajów. We also have organized our flagship event, the Lower Silesian conference that have gathered over 200 participants, both from the UAE and from abroad. W ramach konferencji i w ramach rozmów B2B udało się pozyskać pierwsze sukcesy, mianowicie jedna z firm uczestniczących z Dolnego Śląska, zajmująca się produkcją dronów, nawiązała kontrakt z krajem afrykańskim i tutaj trwają rozmowy nad dostawą właśnie dronów konstruowanych, produkowanych na Dolnym Śląsku do krajów afrykańskich. And the conference and the B2B meetings have borne first fruit. One of the success was forming relations between a local company producing drones with one of the African countries. As an effect, right now the talks are underway to send drones produced in Lower Silesia to one of the African countries. Również spośród pozostałych firm otrzymaliśmy sygnały, że wzrosło bardzo mocno zainteresowanie otwieraniem przedstawicielstw i biur naszych dolnośląskich firm na terenie Dubaju i na terenie ZEA. And from other companies, we also got some news that there was an increase in the interest of establishing either subsidiaries or branches in the Middle East and in the Arab countries. Z całą pewnością obecni tutaj przedsiębiorcy, którzy brali udział w naszej misji, powiedzą również o innych konkretnych rezultatach i podpisanych umowach czy kontraktach. Surely the business people that we've invited here as well will be able to tell you later about the tangible results of this economic trip. Tutaj oczywiście rezultaty naszej misji będą pojawiały się jeszcze w ciągu najbliższego półrocza co najmniej, ponieważ wiele rozmów biznesowych, które były prowadzone w czasie naszej wizyty na Expo, trwają i są objęte w tej chwili klauzulami poufności pomiędzy poszczególnymi firmami, a więc z całą pewnością możemy spodziewać się jeszcze do końca tego roku kolejnych ogłoszeń o sukcesach tej misji. And I'm pretty sure that throughout the year we'll also be hearing about other successes, other results of this economic trip, since a lot of the talks that are underway right now are encompassed with some confidentiality clauses. Również w świetle czy w związku z sukcesem misji na Expo, na którą zabraliśmy przedsiębiorców z różnych branż, różnych gałęzi gospodarki i różnych sektorów,
In the light of the success of the economic trip and the economic mission that we've took so many varied business people to, Pan marszałek Cezary Przybylski i Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w październiku tego roku drugiej misji gospodarczej w ramach projektu Going Global do Dubaju. Tym razem pojedziemy na targi GITEX. Marshal Przybylski decided that in October a second economic mission will be organized from Lower Silesia to Dubai. We're going to go and be represented on GITEX trade fair. Targi GITEX, targi poświęcone technologii ICT, technologiom konsumenckim, elektronice, telekomunikacji, idealnie wpisuje się w nasze specjalizacje, w nasze inteligentne specjalizacje regionalne i w profile firm, które są zainteresowane ekspansją na rynki ZEA. And GITEX is focusing on ICT, on consumer products, on electronics, which writes in perfectly into our smart specializations, writes greatly into the companies that we have in our region. I tutaj również planujemy zabrać 15 przedsiębiorców, zorganizować spotkania B2B, B2C, i oczywiście spotkania H2H, bo te kontakty human to human są niezwykle istotne w biznesie, ale i w życiu codziennym. And again, we're planning to take 15 business representatives to this mission and within it organize B2B, B2C and H2H, human to human meetings, which we believe are the most important. Także mam nadzieję, że umożliwi to otwarcie rynku ZEA, poznanie przez firmy dolnośląskie rynku i to, co rozpoczęliśmy wspólnie wydarzeniem na Expo, przyjazdem na Expo, misją, będzie skutkowało kolejnymi wyjazdami, kolejnymi misjami i co najważniejsze zacieśnianiem kontaktów i podpisywaniem kontraktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z ZEA i z Dolnego Śląska. And I do hope that through this opening that we've made, we've opened the Arab market to Lower Silesian companies, and that will result in further missions, further contacts, strengthening of business relations, and finally signing some tangible contracts. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Teraz zapraszam przedstawiciela Urzędu Miejskiego Wrocławia, pana Radosława Michalskiego. Now I would like to invite Mr. Radosław Michalski, the representative of the Wrocław municipality. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja zacznę od tego, że podziękuję. Nie tylko podziękuję za to, co miało miejsce w grudniu, ale podziękuję też za to, co ma miejsce dzisiaj, bo dzisiaj dzięki Państwu poczułem się trochę, jakbym był w Dubaju. Nie myślę tylko o temperaturze na zewnątrz, która jako żywo przypomina tę z grudnia ubiegłego roku, kiedy mieliśmy naszą wystawę. Ladies and gentlemen, I wanted to start from some thank yous, not only for the trip to Dubai in December last year, but also for today, because today made me feel like I'm back in Dubai, not only because of the temperature, which is really, really similar to what we experienced in December last year. A także dzięki temu, że widzę Państwa tutaj, widzę filmy, które mogliśmy oglądać w Dubaju, wracam pamięcią do wydarzeń i wystaw, w których wtedy uczestniczyliśmy, no i widzę tę przepiękną wystawę, która towarzyszyła nam wówczas, kiedy otwieraliśmy część dolnośląsko-wrocławską pawilonu dubajskiego. Widzę też przedstawicieli firm, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować właśnie w Dubaju podczas konferencji, o których mówili moi poprzednicy. Because I can see so many familiar faces here. Those people we organized events with, the exhibition with, where I can see these great exhibits that we've also showcased during this very busy week that we had, and the representatives of the companies that cooperated with us then. Wszystko, co najważniejsze, zostało już powiedziane. Pozwólcie Państwo, że bardzo krótko podzielę się tylko 3 rzeczami, a właściwie zawrę je w 3 punktach. All the most important things I think have been said, but let me share with you 3 very important for me points. Słyszeliśmy, że mieliśmy okazję być w Dubaju podczas waszego najważniejszego święta 50-lecia zjednoczenia kraju. To dzisiaj witam serdecznie wszystkich we Wrocławiu w dniu najważniejszym dla naszego miasta. Dzisiaj jest święto Wrocławia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia w mieście odbywają się dzisiaj w rynku. Jak wiecie dobrze, na najważniejsze wydarzenia zaprasza się ważnych i honorowych gości. Cieszę się, że mogę ten dzień spędzić z Państwem. Cieszę się, że jesteśmy w tym dniu razem. Cieszę się, że jesteśmy we Wrocławiu w dniu święta miasta.
We've heard already that the Lower Silesian Week happened when the United Arab Emirates had its 50th anniversary of the creation or reunification of the country. Well, today is also a very important day for the city here because it's the Wrocław Day, and there is going to be a lot of events on the Market Square, and I'm really, really happy to spend this important day as it should be spent with so many important and friendly people. Drugą rzeczą niech będzie hasło Wrocławia, które dobrze znacie Państwo, czy też z tego filmu, czy też z naszej wczorajszej wizyty w mieście. Hasło Wrocławia to Wrocław miasto spotkań, Wrocław the meeting place. W takim samym miejscu, w takim samym czasie spotkaliśmy się w Dubaju. Rozpoznaliśmy to miasto i ludzi, którzy tam mieszkali, jako ludzi otwartych na spotkanie, a sam Dubaj jako miasto spotkań. Nie tylko spotkań biznesu, nie tylko spotkań podczas Expo. Dubaj jest prawdziwym miastem międzynarodowym, prawdziwym miastem otwartym, prawdziwym miastem, gdzie możemy się spotykać, zawiązywać przyjaźnie, budować relacje. Nie tylko biznesowe, one są również ważne, ale przede wszystkim relacje, które tworzą więzi, na których można zbudować dużo więcej niż tylko biznes. And as you've seen from the video and hopefully as you've seen from yesterday's trip around the city, Wrocław is a meeting place. And we've experienced the same when we visited Dubai, a city open for meetings, not only business meetings that are important, but also truly international city that you can learn, that you can meet some new friends in, that you can build some ties in, not only the business one, but also those that can be a foundation for something more important. I trzecim, ostatnim punktem niech będzie ten, że na tych silnych relacjach, które udało nam się zbudować w grudniu, wierzymy, że zbudujemy dużo więcej dla Wrocławia i Dolnego Śląska. To nie był nasz pierwszy wyjazd do Dubaju, tak naprawdę wpisał się on w ciąg wydarzeń, którymi chcemy zachęcić tak Dubaj, jak Emiraty, jak i cały obszar krajów arabskich do silnej współpracy z Wrocławiem, do silnej współpracy z regionem. Chcemy budować tę współpracę w oparciu o turystykę, o wzajemne poznanie i na tym fundamencie zbudować właśnie relacje biznesowe i dużo poważniejsze międzynarodowe projekty. Well, I do believe that because of these strong ties that we've created or fostered in December, because this was not our first trip to Dubai, we will create foundations for further activities, both with Dubai, with the United Arab Emirates, and with all the Arab countries that will be with the region, will be with the city, and that will be based first on tourism, then on business, and then that will be a foundation for some long-term international projects. W tym szybko zmieniającym się świecie, w którym w każdym roku musimy się mierzyć z nowymi wyzwaniami. Pandemia, jak wierzymy, jest już za nami, ale jak Państwo dobrze wiedzą, jesteśmy w takiej sytuacji, w której Wrocław stał się jednym z ambasadorów naszego sąsiada, jednym z ambasadorów Ukrainy we wszystkich tych projektach, które są dla nich ważne. W tym czasie prawdziwi, oddani partnerzy są szczególnie istotni. Takich, jak mówiłem, spotkaliśmy w Dubaju. Ciężko wyobrazić sobie, że mogło być inaczej w kraju, który każdego dnia, w mieście, które każdego dnia wyrywa pewną część pustyni i buduje tam zupełnie nową jakość, zupełnie nowe miasto, zupełnie nową przestrzeń życia dla ludzi. Well, we live in changing times, ladies and gentlemen. We hope that the times of the pandemics are slowly over and slowly behind us. But then, as you well know, Wrocław became an ambassador for our Ukrainian neighbors in all the endeavors that are so important for them. And we do believe that a friend in need is a friend indeed. And then we hope that Dubai and the United Arab Emirates will be such a friend, since we know that this is also a city that strives every day in conquering the desert, in trying to build something new, create something from nothing. Dziękując za Państwa obecność raz jeszcze. Cieszę się, że spędzamy ten dzień we Wrocławiu. Cieszę się, że jesteście Państwo tutaj i wszystko to, o czym mówiliśmy w Dubaju i co staraliśmy się pokazać, możecie zobaczyć na własne oczy. Mam nadzieję, że wczorajszy dzień, dzisiejszy dzień i ten jutrzejszy dzień, który częściowo też spędzimy razem, będzie dla Państwa pięknym wspomnieniem. Wspomnieniem, którym będziecie się mogli podzielić z mieszkańcami Dubaju, z mieszkańcami Emiratów. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Bardzo dziękuję naszym przyjaciołom z Pajchu, dzięki którym w Dubaju mogliśmy być, i wszystkim naszym partnerom, z którymi budowaliśmy ten projekt, regionowi Dolnego Śląska, firmom, które wraz z nami tam były, wszystkim agencjom i organizacjom, które wspierały nas w tym procesie. Bardzo Państwu dziękuję.
Ladies and gentlemen, I'm very happy that we are able to spend this beautiful time together, this important time together, that you are able to see with your own eyes all those things that we've shown you in Dubai, that both yesterday, today and tomorrow you will form some great memories that then you will share with your fellow citizens in Dubai, in the United Arab Emirates. I would like to thank the Polish Investment and Trade Agency, all the partners from Lower Silesia, all the companies and other partners that that helped us co-create this beautiful event. Thank you very much. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Zapraszam panią Magdalenę Okulowską, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Now I would like to invite Ms. Magdalena Okulowska, the chairman of the Wrocław Agglomeration Development Agency. Dzień dobry Państwu i bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim. Dziękuję miastu Wrocław, dziękuję Urzędu Marszałkowskiemu i dziękuję Pajchowi za to, że Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która na co dzień zajmuje się promocją gospodarczą Wrocławia i tego naszego obwarzanka, mogła być częścią tego pięknego wydarzenia w Dubaju, jak i dziś. Good morning, ladies and gentlemen, and I would like again to start with some thank yous. I would like to thank the City of Wrocław, the Marshal's Office, the agency, to invite our agency into this promotional activities, promoting Wrocław and all its surrounding areas. To była dla nas niezwykła możliwość, przede wszystkim networkingowa, jak mówił pan dyrektor Chodun, także dzięki temu bogatemu programowi, tej ścieżce gospodarczej przygotowanej przez region. It was a great opportunity for us, most in the networking sense of that, as Director Hodun mentioned, through these various and numerous economic activities that you've organized. Staraliśmy się i myślę, że się udało przedstawić Wrocław przede wszystkim jako naprawdę silny taki hub innowacji europejski, nie tylko w skali Polski. We've tried, and I think we've succeeded in presenting Wrocław as a strong innovation hub and a European city, not only Polish city. Również mieliśmy pod opieką kilka bardzo innowacyjnych firm. Tutaj też dyrektor Hodun wspominał, wspólnie cieszyliśmy się z tego pierwszego sukcesu i nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem z Nigerii. As we took care of some of these innovative companies, we could also celebrate along, as the director Hodun mentioned, along with the company that the first business relations with Nigerian companies. I staramy się takie kontakty dbać o to cały czas, bo wspieramy obecnie firmę w badaniach rozwojowych. And we are trying to foster this contact further, since we are supporting the company in its research and development activities. Oczywiście tych kontaktów i relacji było znacznie więcej i też nie będę powtarzać, czekamy z nadziejami, ekscytacją na te efekty. Of course, these relations were much more, and well, as it was said, we're waiting for the confidentiality curtain to fall and hopefully new news emerging soon. Kolejną rzeczą, która była dla nas niezwykle istotna, były też kontakty takie instytucjonalne z uczelniami, a także z hubami innowacji, ponieważ to są takie miejsca, które mogą dystrybuować naszą ofertę bardzo szeroko. Another essential thing was for us a contact with institutions, both universities and innovation hubs that can distribute then our offer to a broader scale. Będziemy zabiegać, staramy się to robić, żeby podpisać porozumienia z uczelniami z Dubaju, ponieważ też jesteśmy liderem projektu Study in Wrocław, organizowanym wraz z 9 uczelniami wrocławskimi i bardzo zależy nam na tej wymianie naukowej i studenckiej. We are planning further steps in terms of, especially in terms of study in Wrocław projects that we are a leader of, a project that encompasses 9 universities from the city in both scientific and student exchange. I oczywiście najlepiej promuje się miasto i region
pokazując to miasto i region, o czym pewnie, mam nadzieję, przekonali się nasi goście, a my już we wrześniu przygotowujemy się do bardzo ważnej i dużej wizyty ambasadorów nie tylko z Emiratów, ale także z Nigerii, Maroka i Pakistanu. And of course, the city and region is best promoted through own experiences, which I hope we've convinced you already about. And in September, we are preparing for a very important visit of ambassadors, not only from the UAE, but also from Nigeria, Morocco, and Pakistan. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Razem możemy więcej, to prawda. Bardzo dziękuję za współpracę, bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście zawsze Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest do Państwa dyspozycji. So thank you very much. Together we can do more as it was certified. And of course, our agency is always at your disposal. Thank you very much. Dziękujemy bardzo, a teraz na koniec zapraszam przedstawiciela SAT Revolution, pana Paula Tomko. Now, last but not least, I would like to invite Mr. Paul Tomko, right? Tomko, a representative of SAT Revolution Company. Thanks. How's it going, guys? I think the slides are getting pulled up. Do I have a clicker? All right, yeah. My name is Paul Tomko from SAT Revolution. Our headquarters is just right here. It's like 2 minutes away walking, so it's very convenient. This is our CTO, David Street. He was going to be doing the presentation today. Unfortunately, he got injured this morning, so I'm covering for him. I'm the Space Systems Program Manager that works under David, and I'm also from the US. So SatRev was founded about 5 years ago, and we're a Polish company that does end-to-end satellite development. And right now we're working on medium resolution satellites, and I'll show you guys some pictures of that coming up. And in the future we plan on doing a constellation of medium resolution satellites, up to 60 satellites in our constellation. And then we're going to move into high resolution satellites, and we'll be doing hyperspectral, which looks at more than just the visual spectrum. We also have a nano satellite factory that I'll be talking about later in the presentation, and that will be having the ability to produce 2 satellites a day, and we're planning to bring that online at the end of next year. And that's also going to be, of course, in Poland. So our business strategy, we're doing vertical integrated business. So we are doing all of our manufacturing, integration, and even with our payloads, we're creating our optical payloads. We found this year with the supply constraints, with the war in Ukraine and also with China shutting down, it was very important to source more hardware from Poland so that we're not limited by other countries. So far we've already deployed 11 satellites, and next year we have another 20 satellites planned, and then the following year another 30 satellites. So every year we're increasing our rate of production and launching satellites. And a big focus of SatRev is democratizing space. So we'll talk about this in a little bit, but we work with a lot of emerging countries that do not have an established space systems program yet. And SAT Revolution from Poland will help these countries develop their own space program, which is a very nice thing to do. So talking about SatRev in Poland as a global company, of course we're based here in Poland, but we have a lot of partners in the EU. We work with the French universities, we work with Italian companies. Our launch providers are right now all in the US, so we work with SpaceX, we work with Virgin Orbit as well. And our customers are also all over the world. For example, right now we're working with the country of Oman, and we also have the country of Zambia, who is also going to be a future partner of ours as well.
In terms of ground stations, so we have our satellites flying. We need ground stations on Earth so that we can communicate to our satellites. And those, as we build out our ground station network, are going to be all over the world. So South Africa is one ground station that we're looking at, Australia, and of course in the US as well, in addition to Poland. If we had all of our ground stations only in Poland, we wouldn't have enough communication to the satellites. So we have to be a global company. So like I mentioned, we do end-to-end satellite manufacturing. So we start with ordering components. We make some of our components ourselves as well, of course. And then with launch services, we partner, like I mentioned, with launch providers, whether it's SpaceX, Virgin Orbit, or any other launch provider that can provide the launch services for us. In terms of mission management, we will hire a customer, whether it's a French company or an Italian company, and we help manage their payload. Say, for example, they design a payload and they want to send it to space. They will hire Sat Revolution, and we will help them integrate that payload onto our satellite, and we'll launch it for them. We also do a lot of data processing and ground processing. So we work with companies that want to look at medium resolution and high resolution imagery, and we help them analyze that data. So for example, if they have a lot of images of a certain area, we're able to help them find useful information from that, whether it's agriculture or military use, which I'll talk about here in the next slide. So these are just some examples of what our customers are paying, why they want high resolution or medium resolution imagery. Of course, we saw this year with the war in Ukraine just how useful it was to have good imagery data coming from an independent source where you don't have to go to another country or another government to get that imagery data, because it's very useful. You can see the troops on the ground and how things are developing on a daily or even hourly basis. Of course, a lot of our customers are also focused on agriculture and geological uses, so they're looking at how to optimize their farms, their crop yield, to maximize cycling through pests, using water usage, and all these things. There's also a lot of logistics uses, so we're using satellite imagery to optimize building materials and also roads. So there's a lot of use cases, and it's something that we're still developing. So at the Polish Arab Economic Forum last year, we had a representative from Sat Revolution present to a room of over 200 people as well, talking about future Arab and Polish partnerships that we can have in the space sector, because we see them as a partner moving forward. So last year during the Dubai Expo, we also had the IAC event, the International Aeronautical Congress, and at that meeting we made a strategic partnership with the country of Oman. That was our customer, and we worked through Tuatara and Etco. Those are kind of intermediary companies. And like I mentioned, Oman has no space program yet, but they hired Sat Revolution, a Polish company, to help them lead out their space program and grow their space economy. So we're helping them build and launch their very first satellite later this year, scheduled to launch in September of this year. And we have future plans to launch more satellites for them. And also we plan to fly and go to Oman and teach them how to build satellites and how to launch them in the future as well. So we're really helping grow their space economy. And like I mentioned, we also have a new contract with the country of Zambia, which will be very similar to Oman, and we're just, again, helping develop their space economy. Our main, we just raised the B round financing for the company, and Virgin Orbit is our main partner. They're leading the financing round, and they're also our primary launch providers. So for most of our launches, we work with Virgin Orbit. For those of you that have not heard of Virgin Orbit, it's a company started by Richard Branson, and they have a special way of launching satellites by launching a 747 and launching the rocket at high altitude already. And that gives us a lot of capability, because normal launch providers take many, many months to get their satellites ready to launch. Virgin Orbit is very, very fast. They're very reactive, and they can launch satellites within a month. And with their 747, they can launch in any kind of altitude or attitude, which gives you a lot of flexibility.
We're also working with Virgin Orbit here in Poland to help us build and develop our very first spaceport that will be used, I think, beginning 2024. And it's going to be a spaceport north of Poznan. And it will be used not just by Polish, by us as well, but we'll be also using 3 Cs countries. So Slovakia, Czech Republic, there's a bunch of countries that will be using our spaceport as well. And same thing, this is just the same partnership, so working with the Omani government to really build a strategic partnership where we can help build their satellite program, their space program moving forward. And here's a quick review of the SatRev executives. So we got the CEO, Jegos. We have David Street, the CTO. We have Peter Kine from Australia, who is the Chief Revenue Officer. We have Andre, who's Chief Financial Officer, and Radek, the Chief Science Officer. So talking more about design and manufacturing, right now we're working on 3U stork satellites. So for those of you that don't know, a cube satellite is a certain form factor. It's 10 centimeters by 10 centimeters. That's 1U, one unit. Right now we're launching 3 units, so it's 10 by 10 by 30 centimeters, and that's the size of our satellites right now. So they're very small. Traditionally, satellites were much bigger. They would be the size of a small car or even a bus, much bigger satellites. Our approach is to launch much smaller satellites that can work together, that are much cheaper to make and develop, but they can provide the same capabilities over time. So right now we're working on the medium resolution storks, and in the future we're building and launching 6U, so instead of 1 by 1 by 3, it's 1 by 2 by 3. So 6 units, and those are going to be high resolution cameras, and we're planning to launch a very, very large constellation of those because the demand is really for high resolution imagery, and we just see that as the future of the company moving forward. So we're planning to launch over 1,000 of these high resolution satellites working in together. And like I mentioned here, traditional satellites are much, much larger, and we found through constellations, and there's other companies that are doing similar things in the US, but we're the first in Europe to really bring this capability back into the EU and also back in Poland. And we work again on all data streams, so we work upstream with building, manufacturing our satellites, of course. We also work midstream with the image processing. So for example, you have your satellite flying, it's taking the imagery. In the middle of that process, you have data processing. So on board, on the satellite, you need to process those images. For example, if you're taking a photo and you see cloud coverage, you need to have onboard computing that knows how to recognize that you're not taking pictures of Poland, you're taking pictures of a bunch of clouds, and it will know to take more photos, or it knows how to adjust the angle of the satellite to get a good picture. So we do a lot of the onboard processing with artificial intelligence on the satellite. And then of course, at the down end of the data stream, we work with our mission partners that are looking for the good data, and we're looking for actual process data. And like I mentioned earlier, we're building a new production facility here in Poland that should be online by the end of next year, so end of 2023. I want to make sure I got that date right. And the goal is by 2025, we'll be able to build 2 satellites a day, but we just see a lot more need for more satellites. And right now we've launched 11, so we're testing out a capability. But in the future, we need to launch, like I said, 60 medium resolution and over 1,000 high resolution. So in order to do that, and as long as we want to keep it cost effective, we need to have that ability to manufacture in-house. If we were to hire another company outside of SatRev, outside of Poland, our launch costs, everything would go up. So in order to keep costs under control, we have to develop that capability ourselves. And just the last slide here. This is a general slide showing that the space economy is really just beginning right now.
For a long time, for many, many decades, space was limited to only a couple countries and only a few companies. Right now, we're seeing more and more countries every single year getting access to space and more companies supporting that drive. So we are the first Polish company that's launching satellite constellations, but there is more and more need, and we're taking advantage of first mover advantage here in the EU, but we know this is a growing economy, and every single year, there's more and more opportunity to get involved. So that's it. Thank you. Dziękujemy bardzo. Thank you. Szanowni Państwo, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za Państwa obecność dzisiaj. Ladies and gentlemen, thank you very much for your presence today. I chcielibyśmy serdecznie zaprosić dziennikarzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na małą wycieczkę po laboratoriach SAT Revolution. And now we would like to invite all the journalists from the United Arab Emirates to a short trip around our labs. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Up with the sun, but it's sinking and racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Every year is getting shorter, never seem to find the time